Może będzie. Bo dzisiaj to w sumie mógł być taki odcinek dla plotkarek albo plotkarzy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Jednym Słowem. Jest środa, wydaje się 4 chyba maja i kontynuujemy nasz tydzień słowotwórczy, czyli tydzień związany ze słowem. Moi drodzy, w poniedziałek była mowa o słowie, które przyjmujemy, w sensie bierzemy, ewentualnie otrzymujemy od Pana Boga. Dzisiaj chciałbym o słowie, o Panu Bogu, ale takim, które wydajemy z siebie. Otóż jest takie bardzo ładne słowo, które się pojawia w Piśmie Świętym w związku z opowiadaniem o Panu Jezusie. Greckie słowo lalia. Bardzo się w ogóle ładnie nazywa. Otóż lalia, zajrzałem sobie do słownika, pierwotnie oznacza taką gadaninę, paplaninę, takie gadanie trochę 3 po 3, czyli takie niezbyt poważne, no można by wręcz powiedzieć takie trochę plotkowanie. Jednakże to słowo jest używane czasem w Ewangelii, kiedy się mówi o Panu Jezusie, wtedy kiedy się mówi o Jego różnych mowach, rzadko, bo zazwyczaj jest to używane dosyć inne, poważniejsze słowo, ale czasem się pojawia również w odniesieniu do tego, co Pan Jezus mówił. Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, że Pan Jezus plotkował, czy po prostu robił taką paplaninę, ale często widocznie te Jego słowa musiały być takim nie zawsze bardzo podniosłym mówieniem. Ale co ważniejsze, we fragmencie o Samarytance, tam gdzie może pamiętacie, ona po tej rozmowie, po spotkaniu z Panem Jezusem pobiegła do swojej wsi, przekazała im to, co Pan Jezus jej zrobił, to potem jest takie zdanie, które mówią ci mieszkańcy tej wioski, że już nie dzięki Twojej opowieści, nie dzięki Twojemu opowiadaniu uwierzyliśmy w Niego, ale sami Go spotkaliśmy i sami w Niego uwierzyliśmy. To jest, uważam, bardzo piękne. Co to znaczy? Że ta kobieta, kiedy doznała wielkiej łaski od Pana Jezusa, została wyzwolona z grzechu, została wyzwolona do bycia umiłowanym dzieckiem Pana Boga, pobiegła do tych ludzi opowiedzieć, do ludzi ze swojej wioski, co się wydarzyło, to mówienie musiało się tym ludziom wydać taką, no właśnie, gadaniną i paplaniną, tak to nazywają, takim słowem. Czyli ona nie była jakimś wielkim mówcą. Ta kobieta nie była wielkim kaznodzieją, w sensie kaznodziejką, która potrafiła w genialny sposób o Panu Bogu opowiedzieć. Nie, to musiało być jakieś takie niezbyt ładne i niezbyt składne, takie gadano paplanie, a dzięki temu dotarła do nich wiadomość do Pana Jezusa i to taka, że aż sami zapragnęli Go zobaczyć. I przyznam szczerze, że ja bardzo lubię to słowo. Ja myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju opowieść o moim kaznodziejstwie, ale też pewna rada, myślę, dla każdego z nas. Ja pocieszam się tym słowem, że nawet czasem gadam, no właśnie, taką paplaniną i gadaniną, a jak czasem słucham tych odcinków, chociażby jednym słowem, to też mam wrażenie, matko, co ty człowiek opuszczasz w ogóle w świat, jakąś po prostu paplanino, gadanino, często jeszcze pomyloną albo gdzieś tam z błędami. I okazuje się, że to czasem kogoś do Pana Boga prowadzi. I to jest ogromne pocieszenie. Oczywiście to nie jest żadna zachęta do tego, żeby się nie starać, ale to pokazuje, że Pan Bóg wykorzystuje właśnie takie rzeczy w mówieniu o Nim. Dlaczego to jest ważne? Nie bój się. Ja to często słyszę u ludzi, którzy mówią mi: ojcze, nie potrafię mówić o Bogu. Pytają mnie w pracy o różne rzeczy, ja nie mam argumentów, nie potrafię odpowiedzieć. No i mów o Nim, opowiadaj o Nim. To czasem będzie po prostu gadanina i paplanina bez ładu i bez składu. Uwaga, ona kogoś do Pana Boga może przyprowadzi kogoś do Pana Boga. Myślę, że to jest w ogóle strasznie ważne. Zobaczmy dzisiaj w tej naszej trylogii słowotwórczej to właśnie słowo. Opowieść, czyli nie do końca ładne i składne mówienie o Panu Bogu, takie, które przyprowadza innych do Boga. Zróbmy dzisiaj taki dzień, żeby może właśnie komuś, nie wiem, opowiedzieć o Panu Bogu. Nawet jeśli się boisz, że nie bardzo potrafisz to zrobić. To zróbmy tak, bo ja myślę, że to Panu Bogu absolutnie wystarczy do tego, żeby kogoś do siebie przyciągnąć. Gadał i nagadał, no właśnie, była kolejna paplanina. To jest w ogóle dobre, tak sobie powiedzieć, żeby się samemu pocieszyć, nie? To jest to, jak cię nikt nie chce pocieszyć, sam sobie opowiedz coś, co cię pocieszy. Może to jest jakiś sposób na życie. Więc co powiedziałem i się pocieszyłem, że to mówienie miało sens. Więc uznajmy, że miało sens. Mam nadzieję, że kogoś z Was ta moja paplanina do Pana Boga przyprowadzi. To tyle. Pozdrawiam, pa!